Dzień dobry. Dziś kolejny film z Deusem 2. Jeśli oglądaliście moje ostatnie kilka filmów, to nagrywam je w miejscu wybitnie zaśmieconym żelazem i różnymi kolorowymi śmieciami na takim polu zasianym kukurydzą. Mam tutaj swoją, że tak powiem, ścieżkę między liniami zasiewu kukurydzy. Mam 70 cm miejsca, by poruszać się z ceweczką. Celi nie wykopuję, zasiewów nie depczę. Po prostu test wykrywacza. Jak ostatnio oglądaliście moje filmy, no to zobaczyliście tam Deusa 2 na dość, można powiedzieć, hałaśliwym trybie pełne tony w programie Sensitive z pewnymi modyfikacjami. Dla wielu osób, które nie używa Deusa albo nie używa Deusa 1 albo Goldmaxa Powera, te ustawienia, które pokazałem, mogą się wydać bardzo hałaśliwe i wręcz nieprzyjemne. Więc z okazji tego, że została opublikowana już pełna wersja softu, już to nie jest soft beta, postanowiłem stworzyć ustawienia, które będą po prostu przyjemniejsze w użytkowaniu. Tak więc Deus 2 z cewką 9-calową na softie 3.03. Ustawienia. Dyskryminacja. Mój standard to jest 6 i będę się tego trzymał. Ustawienia eksperckie. Będzie pitch. Dlaczego będzie pitch? Dlatego, że pitch jest w programie FAST. Więc myślę, że firma XP wybrała tego pitcha dlatego, że jest najlepszy w separacji. I takie są też moje wrażenia, nie? No to będzie ten pitch, prawda? Notch. To jest pole koksowe, wybitnie koksowe, jednak pamiętajcie to, że program General ma wbudowany notch, można powiedzieć, i on koksu nie wykrywa nawet przy wyłączeniu, prawda? Tego przy tym, że to jest wyłączone, nie? On i tak nie będzie widział koksu, więc będzie spokój z nim. Co do pozostałych ustawień. Silencer. Postaram się wykorzystać silencer na -3. Dlaczego? Dlatego, że jest to dobrodziejstwo, które daje nowy soft. A kolejna sprawa to jest to, że program General jest programem dosyć pancernym, można powiedzieć, wewnętrznie, jako sama baza, prawda? Więc spróbujmy tą pancerność troszeczkę rozbić i użyję tego silencera na -3. Co do ustawień czułości, użyję czułości niskiej. Myślę, że 70 albo 75. Co do frekwencji max, im wyższa częstotliwość, tym większa zdolność wykrywaczy do hałasowania nad żelazem. Taka to niestety jest fizyka, że tak to po prostu jest, nie? Nie spodziewam się na tym polu żadnych mikroceli w postaci drobinek złota, ani różnych dziwnych kolczyków złotych, chociaż kto wie, zawsze nigdy nie wiadomo. Użyję frekwencji max na 24, po prostu by uspokoić ten wykrywacz. Głośność żelaza pozostawię na poziomie fabrycznym. Reaktywność ustawię na 3. Audio response zmniejszę do 3. To także manewr, by uspokoić ten wykrywacz, by te audio nie było aż tak mocne, więc myślę, że będzie 3 tutaj. Co do pozostałych spraw, myślę, że to wszystko. Co do audio, będzie high square. Będzie high square. Mimo wszystko wahałem się nad tym high squarem czy squarem, nie? Ale myślę, że to jest dobre. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym tutaj sprawdzić, czy jest ustawiona, to właśnie to. Nie chcę
ID żelaza, dlatego że chciałbym, żeby wykrywacz działał w pewnym sensie zero-jedynkowo, by to ID żelaza nie jest mi potrzebne tutaj. Bardziej chciałbym się skupić na to, by wyseparować i wyciągnąć te cele kolorowe, nie? To wszystko. Mam włączone duże cyfry. Przyznam się, że nie próbowałem tego. Zobaczymy, jak to działa. Będzie działało tutaj na tym polu. Strojnie do gruntu. To 85 jest tutaj chyba ok. I teraz tak, pierwsza sprawa. Gdzieś tu widziałem, już mi się wpadło w oko jakieś leżąca żelaza, nie? Postaram się to teraz znaleźć. O, jest tutaj. Popatrzcie, tu jest taki kawałek łańcucha, czy jakiegoś zaczepu. Z tej strony bardzo dobrze. Z tej strony niestety mamy ring. Mimo wszystko jest to fajnie ogarnięte, to żelazo. Teraz tak, widziałem tu gwoździa wystającego z gruntu, ale chyba go nie znajdę. Myślę, że to będzie żelazo. O, zobaczcie, tu jest gwóźdź. Taki typowy, ale trochę nietypowy, bo zagięte. Oczywiście z gwoździem nie ma żadnego problemu. Coś tu mamy głębszego. Teraz tak, tu jest dużo żelaza. Myślę, że tu nie będzie szału. Jest zidentyfikowane na kolor duży. Jest to norma jakby. Natomiast tutaj jest to takie moje ulubione żelazo. Dziś tu zauważyłem, że tutaj jest miedziany drucik, który łączy te dwie blaszki ze sobą, nie? No, taka ciekawostka. Jak widzicie, zabite. O! A tu coś z boku. Tu jest żelazo. No to chyba całkiem fajnie, nie? No to zasuwam po linii, nie? Żelazo. Kolor. Kolor. Kolor, dobry, głęboki. Blaszka, znana już z moich programów. Myślę, że kolor, ale głębszy. Kolor. Kolor głębszy. Kolor do wyciągnięcia. Myślę, że kolor. Kolor. Kolor.
kolor, kolor 82 ID, kolor dobry, tu myślę, że będzie żelazo, chociaż tu jest kolor, być może jest to spore żelazo, kolor, wyseparowany, kolorek, kolor, żelazo na wierzchu, kolor wyseparowany, kolor, kolor, jak widzicie, weszło na miejsce bardzo koksowe i jest w miarę spokój. Kolor, 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 kolor. No, myślę, że wystarczy tego pokazu możliwości. Tu jeszcze chciałem wrócić na chwilę do kawałka żelaza, które również pamiętacie z moich filmów. Jakieś piknięcie tu jest. A, popatrzcie, tu jeszcze jest kolega. Widzicie, którego nie zauważyłem. Deszcz to przepłukał, tu jest jeszcze gwóźdź, a tu jest tego. Ale tu, popatrzcie, jeszcze jest jakaś blaszka. Więc jest komplet, można powiedzieć. No, tak to wygląda w rzeczywistości. Myślę, że te ustawienia są bardziej zjadliwe dla wielu z Was. To taki przykład zrobienia z programu General, programu głównego, programu Fast. Troszeczkę osłabienia go w pewnych miejscach w postaci zmniejszenia czułości, chociaż popatrzcie, jeśli bym użył nawet troszeczkę większej czułości, myślę, że nie zepsułoby to charakterystyki tego programu. Fajny kolorek do wyciągnięcia. Żelazo jest żelazem, kolor jest kolorem. Tak więc to można zrobić z programu General. Taki program Fast na trudne miejsca. Myślę, że byłby dosyć produktywny i byłoby to dobre rozwiązanie na to miejsce. No to tyle, no cóż Wam tutaj mówić więcej. Chciałem to zrobić ten film dlatego, by nie pokazywać wielu osobom, że te pełne tony po prostu tak kaleczą tutaj.
Dla osoby, która używa tych pełnych tonów, jest to jakby normalność, nie? I tu nie jest żaden problem, nie? Ale wśród widzów, którzy oglądają te filmy, prawdopodobnie większość Deusa nie używa, więc, no, więc dla nich to naprawdę może być pewna trauma, nie? To takie zachowanie wykrywacza. Są przyzwyczajeni do czegoś, że tak powiem, nowego, nie? Co do samego softu nowego, to jest tak. Ja to szczególnie oglądam na różnych Facebookach. Te wszystkie pytania, kiedy będzie nowy soft, kiedy będzie nowy soft. Wiecie, no, te softy nie zmieniają wiele. One mogą zmieniać wiele na samym początku, gdy wykrywacz wyjdzie. Wtedy ta różnica jest największa, bo przy pierwszych poprawkach softu zwykle poprawiane są błędy. Jednak później tych błędów już coraz mniej i trzeba coś z wykrywacza wycisnąć więcej. Ale tak naprawdę, czy da się więcej wycisnąć z wykrywaczy? No myślę, że nie. Zmiany, które tutaj zostały zmienione w nowym softie, czyli głównie to silencer na -3, zaprezentowałem Wam dzisiaj tutaj. Działa i myślę, że będzie to moje wyjściowe ustawienie, dlatego że ja nie mam problemu z poznawaniem żelaza i nawet jeśli to żelazo wykopię, to mi się świetnie zawali. Niestety nasze społeczeństwo dzisiejsze jest nastawione do tego, by było jak najbardziej komfortowo, nie? I wiele osób pewnie by chciało, by wykrywacz identyfikował nawet ten wielki kawał żelaza, który tutaj Wam zaprezentowałem, jako czyste żelazo, ale fizycznie jest to po prostu niemożliwe, nie? Myślę, że na razie w żadnym wykrywaczu i tworzenie takich ustawień i próbowanie zabicia tego wielkiego żelaza jakimiś ustawieniami spowodowałoby katastrofę przy wykrywaniu na przykład drobnych celi z metali niskoprzewodzących, na przykład, nie? Więc zawsze jest coś za coś, nie? Więc ten soft nowy nie zmienia tego wykrywacza w nie wiadomo co. W Georadar na przykład, nie? To nie jest tak, że nowy soft da to, że będziecie wykopywali teraz same złote monety i same talary, a nie będziecie wykopywali przy tym ani grama żelaza. To tak nie działa. Wprowadzone zmiany są ciekawe. Silencer zmienia pewne rzeczy, ale w to zmienia w sposób, że tak powiem, bardzo delikatny, nie? Poprawia nieznacznie możliwości tego wykrywacza i daje Wam możliwość użycia bardziej, że tak powiem, odważnych ustawień, nie? Tak samo jest z tone breakiem nowym tym żelaza, czyli tone breakiem gruntu i żelaza, nie? Który został wprowadzony. Nie są to kosmiczne zmiany, które zmienią wykrywacz, nie wiem, że jego zasięg zwiększy się dwukrotnie, nie? Nie, to nie jest tak. To po prostu drobna, że tak powiem, korekta i zmiana i danie użytkownikom dodatkowego ustawienia, narzędzia do dopasowania wykrywacza do określonych tam zastosowań, nie? No cóż, no to tyle co do Deusa 2. Ja myślę, że wiecie, ten silencer -3, ten minusowy prawdopodobnie dla mnie będzie jakby wyjściowy, nie? Będę starał się go używać, nie? I taki jest mój kierunek myślenia. Z tego co przetestowałem, z tego co już sobie ustaliłem, będę starał się używać niskich ustawień silencera, dopasowywać to na przykład czułością, bo myślę, że to ustawienie jest korzystne. Trzymajcie się, do usłyszenia.